Donna, 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 don. Donna, 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 fio! No, ta pasja narodziła się w okresie studiów i ona trwa do dzisiaj. Moi drodzy, Zbyszek jeszcze jako student przychodził tutaj do nas i prosił, zabiegał, a później po prostu realizowaliśmy wystawy, które już wtedy związane były z jego pasją fotografowania. Które są bardziej żółte, to są te zdjęcia, które mają 10 lat. Które pokazują ślady żydowskie, które pozostały w Kazimierzu i te, które się pojawiają. Dlaczego w Polsce było tak dobrze Żydom? Być może był to wtedy najbardziej tolerancyjny kraj w Europie. Być może nasza polska gościnność wtedy się pojawiła. A może przede wszystkim byliśmy otwarci. My byliśmy otwarci i będziemy otwarci. Jesteśmy tuż po otwarciu wystawy żydowskiej Kazimierz, a z nami jest autor wystawy zdjęć żydowskiej Kazimierz, pan Zbigniew Nita. Witamy serdecznie. Witam Państwa. Jest pan również historykiem i dziennikarzem. I pierwsze moje pytanie, skąd w ogóle taka pasja, zainteresowanie śledzeniem śladów żydowskich na Lubelszczyźnie? No, ta pasja narodziła się w okresie studiów i ona trwa do dzisiaj. Był tutaj mój wykładowca z tamtych czasów, któremu właśnie podziękowałem za to i jestem mu bardzo wdzięczny, że tę pasję we mnie rozbudził. Ona po prostu trwa i myślę, że będzie trwała, bo temat jest niezwykle ciekawy, a ja sobie jeszcze tutaj poczytuję, że byłem jednym z pierwszych osób, które zaczęły robić dokumentację cmentarzy żydowskich w latach, na początku lat 80. Wtedy jeszcze nie było to tak popularne po prostu, a wręcz było mało chętnych, żeby to robić i niechętnie to było przyjmowane wśród ówczesnych władz. A jakby pan mógł szczególnie młodym ludziom powiedzieć, jaki jest sens wracania do historii i do tego, że Żydzi z Polakami żyli w takiej jednej wielkiej rodzinie? Jaki jest sens do tego wracać, do tych dawnych lat? Po pierwsze, historii nie da się ani zmienić, ani się nie da jej na nowo napisać. Historię trzeba przyjąć taką, jaką ona była, a różne interpretacje oczywiście są dozwolone. 1000 lat, kiedy Żydzi razem z Polakami współżyli w Polsce, oczywiście były różne problemy, natomiast jednak te dwie społeczności jakoś przez te lata ze sobą udawało im się współistnieć, co na przykład nie było zbytnio możliwe w innych krajach, skąd Żydów rzeczywiście... Dlaczego w Polsce było tak dobrze Żydom? Być może był to wtedy najbardziej tolerancyjny kraj w Europie. Być może nasza polska gościnność wtedy się pojawiła. A może przede wszystkim byliśmy, i myślę, że mimo też problemów obecnie, otwarci. My byliśmy otwarci i będziemy otwarci. A świadczy o tym też to, że ta kultura żydowska i to, wszystko, co się dzieje wokół upamiętniania społeczności żydowskiej w Polsce, zatacza coraz szersze kręgi i budzi coraz większe zainteresowanie. Mojżele w Kazimierzu dziś wielki targ. Wietrzyk w górze gra, dróżka dołem gna, do cielaka on mówi tak. Biednym figa z makiem, a bogatym świat, czemu jesteś ty cielakiem, teraz marsz na targ. Niestety w ostatnich latach, szczególnie na Zachodzie, ukuł się taki slogan polskie obozy koncentracyjne. Czy myśli polskie obozy zagłady, czy w ogóle jest sens walczyć z tym nazewnictwem? Że tak jak powiedziałem,
Uprawianie historii poprzez państwo, poprzez władzę jest totalnym błędem i jest generalnie rzecz biorąc nie powinno być w ogóle miejsca. Oczywiście nie można mówić o tym, że to były polskie obozy zagłady i prostowanie, że były na polskich ziemiach. To jest jak najbardziej sensowne, natomiast wyciąganie jakichś aspektów prawnych, grożenie komuś sądem za takie stwierdzenia, nie. To jest kwestia przede wszystkim edukacji i jeszcze raz edukacji. A żeby ta edukacja miała sens, trzeba ją prowadzić regularnie i trzeba po prostu mieć na nią jakiś pomysł. A na razie w programach szkolnych tego nie ma i w zasadzie tego nie ma nigdzie. Na otwarciu wystawy mówił Pan o potrzebie dialogu polsko-żydowskiego dzisiaj w XXI wieku i na czym dzisiaj powinniśmy oprzeć ewentualną przyjaźń polsko-żydowską niż tylko na samej historii, bo często kiedy wycieczki z Izraela przyjeżdżają, to odwiedzają Oświęcim, odwiedzają Majdanek, ale są to tylko smutne wydarzenia dla tych młodych ludzi, a może jest coś pozytywnego, na czym moglibyśmy dzisiaj oprzeć tą przyjaźń? Ja wiem i myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tych wycieczek, które w Izraelu, nie wiem czy jeszcze nadal są obowiązkowe, ale były kiedyś obowiązkowe do miejsc właśnie zagłady. Natomiast jest mnóstwo przykładów wymiany młodzieży izraelskiej z Polską, jest mnóstwo przykładów kontaktów bezpośrednich. My sami mamy jako stowarzyszenie w Janowie kontakty bezpośrednie. Dla nas i myślę, że dla nich też to nie jest ważne, czy jest się Polakiem, Rosjaninem, Żydem, czy kimś innym, po prostu jest się człowiekiem. Jeżeli ma się o czym rozmawiać, jeżeli nie ma żadnych spraw, które, nie wiem, dzielą ze względów ideologicznych, możemy się, myślę, porozumiewać nie tylko na płaszczyźnie historycznej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie takiej normalnej, ludzkiej, wymiany kontaktów, wymiany kulturalnej, oczywiście gospodarczej, także tutaj... Turystycznej. Turystycznej oczywiście, tu jest mnóstwo możliwości. Singen alle Hasidim, tralalala, tralalala, singen alle Hasidim. Wracając jeszcze do Pana wystawy, Żydowski Kazimierz, jakby Pan mógł powiedzieć, czym szczególnym cechuje się ta wystawa? No to trudno jest autorowi trudno jest powiedzieć, czym cechuje się jego wystawa. Na pewno są tutaj zebrane zdjęcia z wielu lat, które pokazują ślady żydowskie, które pozostały w Kazimierzu i te, które się pojawiają. I to właśnie cieszy, że pojawiają się różne takie, na przykład szyldy, czy nazwy, czy kuchnia żydowska w Kazimierzu. Natomiast z materialnych śladów to oczywiście jest synagoga, jest cmentarz, jest kilka innych rzeczy, które fachowcy rozpoznają na pierwszy rzut oka. I to jest, powiedzmy, tym wyznacznikiem tego żydowskości Kazimierza, ponieważ jedna chyba z najlepszych wystaw, jaka powstała przed wojną, najlepszej serii zdjęć, która jest prezentowana w synagodze w Kazimierzu, po prostu mówi o tym, jak ta społeczność kazimierska wyglądała, jak żyła. Zresztą, jeżeli chodzi o Lublin, nieżyjący już Stefan Kiełsznia był również fotografem ulicy Lubartowskiej i te zdjęcia, które on robił przed wojną, są również rewelacyjne. I warto by je szerzej pokazać. To co konkretnie warto zwiedzić w Kazimierzu, jeśli mamy na przykład jeden dzień? Jeden dzień. Warto pójść po prostu szlakiem żydowskim, który jest na moich zdjęciach. Rozpocząć, w zależności z której strony wjeżdżamy do Kazimierza, ale można rozpocząć od cmentarza na Czerniawach, jeżeli się wjeżdża do Pola Lubelskiego. Potem pojechać ulicą Szkolną, gdzie na murze otaczającym boisko szkolne jest tablica upamiętniająca najstarszy cmentarz w Kazimierzu. Idąc dalej, oczywiście synagoga,
No i różne takie zaułki, gdzie wiadomo, że to była dzielnica, no to były domy żydowskie i charakterystyczna budowa, na przykład jeszcze kuczki, które pozostały, są do obejrzenia i do znalezienia. Także warto pojechać i obejrzeć to, a niekoniecznie stać w kolejce na basztę lub wspinać się na górę Trzech Krzyży i zaraz z niej schodzić. Szczególnie w sezonie. To może na koniec pytanie o stowarzyszenie, którego jest pan założycielem. Janowska Ławeczka. Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu. Na czym polega działalność tego stowarzyszenia? Bo brzmi bardzo ciekawie. Stowarzyszenie założyliśmy 3 lata temu, przede wszystkim ze względu na to, że nie mogliśmy już wytrzymać, patrząc na to, co się dzieje z cmentarzem żydowskim w Kazimierzu. Zainspirowała nas do tego również wizyta właśnie grupy Janowiaków z Izraela, którzy przez długie lata przygotowywali się do przyjazdu. Trochę im się to nie udawało, ale w końcu jednak do tej wizyty doszło. Ta wizyta, która trwała 2 dni chyba w samym Janowie, również śladami Żydów janowskich, których tych śladów niewiele zostało w Janowie, spowodowała, że postanowiliśmy pewne rzeczy odtworzyć bądź przypomnieć. I na przykład ostatnim naszym takim przedsięwzięciem jest odsłonięcie fragmentu muru otaczającego cmentarz żydowski i po prostu zabezpieczenie w miarę możliwości tego, że tam nie śmiecono, żeby tam nie było różnych innych, powiedzmy, sytuacji, które nie przystoją w takim miejscu. Czyli można powiedzieć, że to jest taka całkowicie obywatelska, oddolna inicjatywa. Oczywiście, tak, tutaj nie jesteśmy ani przez nikogo finansowani, ani przez nikogo zmuszani, robimy to sami i nie tylko dla siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszej wytrwałości i motywacji do pracy. Dziękuję.